Witamy serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj druga część z 2-miesięcznej podróży po Azji. Ostatnio, jeżeli ktoś nie oglądał, był odcinek z Hongkongu i Makao. Dzisiaj poopowiadamy o Wietnamie, po którym podróżowaliśmy 3 tygodnie. Podróż zaczęliśmy od Hanoi. Opowiemy też nieprawdopodobną historię spotkania z rodakami. Jest to takie spotkanie z cyklu rzeczy niemożliwych, które nie powinny się wydarzyć, a jednak się zdarzyły. Ja jednak zawsze mówię, że w naszym życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak jak już powiedziałam, nic nie dzieje się bez przyczyny w naszym życiu. I jeszcze kto oglądał pierwszą część, to już wspominaliśmy o tym, że powiemy, dlaczego warto zacząć podróż w Wietnamie od Saigonu, a nie od Hanoi. Dla tych oczywiście, którzy chcą sobie zrobić tam zakupy. Proszę, Jacuszek teraz powie, jak tam... Czyli tak w skrócie, jak ja to zawsze mówię, wylądowaliśmy w Hanoi, to jest duże miasto, 5,5 miliona mieszkańców, stolica. Na lotnisku najłatwiejszą formą transportu, którą tak powiem, reklamują, w tym czasie przynajmniej, był tak zwany prepaid. Płaciło się za określoną trasę od razu w biurze na lotnisku i taksówka cię dowoziła pod adres. W tym czasie, ale teraz prawdopodobnie chodzą już Bolty i Ubery. Ubery pewnie też. Pewnie też. Wtedy nie było. W każdym razie dojechaliśmy do naszego hostelu. Okazało się, że nie jest taki super amazing, jak zapowiadali, bo mówili, że jest super czysto, fajnie, porządnie i ładnie. Zrobiony był z takiego starego magazynu. Sufit to mieliśmy na wysokości 8 metrów, także tak dziwnie się spało, jak w hali gimnastycznej. No ale w każdym razie później się dowiedzieliśmy, że mogliśmy wziąć lepszą opcję, ponieważ obok tego hostelu, jak ktoś będzie chciał potem to znaleźć, bo nazwę mamy, był taki hostel, nawet nie wiedziałem, że takie hostele oni już w tym czasie mieli, że można w all inclusive wykupić ten hostel. Dowiedzieliśmy od Polaka, którego później spotkaliśmy na wycieczce. W każdym razie jeszcze tam to wyglądało to tak, że wszystkie rzeczy dostajesz szafkę i wszystkie rzeczy zamykasz w tej szafce, masz tego ola i jeszcze był podobno bardzo duży basen, że wszyscy tam imprezowali przy tym basenie. No ale to tak nawiasem mówiąc. Później co? No o tym gabinecie dentystycznym. A, jeszcze chcę powiedzieć o gabinecie dentystycznym, ponieważ obok tego hostelu był też gabinet, który miał tak brudne szyby, że po prostu, nie wiem, chyba z 10 lat nie myte. Babka wierciła... No tam zajrzeliśmy do środka. Zajrzeliśmy na chwilę, tak nie wiem, w ramach jakby to powiedzieć, ciekawości. No z ciekawości. No i w każdym razie jak borowała komuś zęby, to nogą napędzała ten mechanizm cały. No to mówię, to się tak pośmieliśmy trochę, mówię, że tak jak u nas kiedyś w latach 50., a później potem przytrafiła mi się taka historia, że się modliłem, żeby nawet do takiego gabinetu się dostać. Tak. No i słuchajcie, taki gabinet to ja nawet jeszcze w swojej podstawówce nie pamiętam, żeby tak wyglądała, bo nie Jacuszek nawet marzył o tym. To później też opowiadamy, a jeszcze chciałam powiedzieć, że dlatego ten hostel wybraliśmy, bo właściciel miał bardzo, bardzo dobre recenzje, że on jest taki bardzo pomocny. Faktycznie był bardzo sympatyczny, ale powiem tak szczerze, że w zwiedzaniu to nie za wiele nam pomógł. Życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pierwsze wrażenia, jak ktoś nie był w Azji, to dla nich, przeważnie dla wszystkich jest taki szok. Ten hałas, skutery w jedną stronę, drugie rowery, samochody, nikt nie patrzy. No ciężko w ogóle przejść przez jezdnię na drugą stronę. Ci, co często jeżdżą do Azji, to wiedzą doskonale, o czym ja mówię. No po prostu trzeba robić tak, że pozbyć się strachu i wchodzić na ulicę i iść pomiędzy tymi skuterami. Oni też u nas objeżdżają tych ludzi, omijają i tak dalej. I później już doszliśmy do takiej wprawy, że człowiek w ogóle wchodził i się nie bał. Ale na początku jest to szok taki. Dziwne. Co jeszcze? Jedzenie to od razu mi przypadło do gustu. To są megusta. I te zupki wszystkie wietnamskie, te pho i tak dalej,
to naprawdę je lubię i oni to często podają od razu nawet na śniadaniu. Ja się śniadanie się śmiałam, że obiadek na śniadanie. Malutkie krzesełka postawione tak jak dla przedszkolaków naszych na ulicach, szczególnie tam w Starym Mieście właśnie były te bary. Krzesełka od razu przy ulicy postawione, gdzie trzeba było siedzieć jak malutkie dzieciaczki, no ledwo tam się mieściliśmy w tych No krzesełkach. ja myślałem, że one pękną, bo to one miały te krzesełka, nie wiem, pół metra wysokości maksymalnie, może nawet mniej, 40 centymetrów chyba. I ja myślałem, że ono po prostu nie utrzyma mnie, ale one jakoś udawały się. Tak. Soki, smoothie jakieś z wszystkich owoców, no rewelacja, po prostu świeżutkie. Ja to w ogóle brałam sobie zamiast kolacji takie soki, więc trochę obywatela, powiem szczerze, po Azji przyjechało mniej, nie dlatego, że sobie żałowaliśmy, ale jest lżejsze to jedzenie. Jedliśmy wszystko, nawet w nadmiarze, ale po prostu było tak to dietetyczne jedzenie, że waga leciała. Tak, tak. Jak teraz patrzę, słuchajcie, na filmy i zdjęcia, no to widzę, że było mniej obywatela, znacznie. Trzeba tam jeszcze pojechać kiedyś. Teraz się trochę wlewa i się robi takim ruchem ciach i do pysia. No. Super. No tanio, w ogóle, no ja z tego co ja się orientuję do tej pory jest naprawdę jeden z tańszych krajów w ogóle, gdzie my byliśmy. Indie i Wietnam, No, ale moim zdaniem Wietnam tańszy. No a teraz jak widziałam, znajomi też są, to dalej się potwierdza, że te ceny są dalej niskie, chociaż minęło 6 lat. Jeżeli chodzi o pieniądze, to najlepiej wymienić z tego, co nam właściciel hostelu powiedział u Złotnika i podał nam kilka lokalizacji i to było w okolicy ulicy Kolejowej, tam gdzie przyjeżdża ten pociąg słynny. No i tam wymieniliśmy faktycznie, bo tam kurs nie wiem czy tak bardzo korzystny, ale na pewno był lepszy niż tam w centrum. Jeżeli chodzi o wejście na te tory, to też przy wejściu są strażnicy i się pytają, czy mamy rezerwacje w okolicznych pubach, restauracjach. Jeżeli nie mam takiej rezerwacji, to nie chcieli nas puścić, ale my tam wcześniej się przygotowaliśmy do tego i powiedzieliśmy, że mamy tam rezerwację w jakiejś tam knajpie, którą sobie z internetu gdzieś tam ściągnęliśmy, no i oni nas puścili. No i leci kabarecik. O. Widać Emery. Widać Włochy. Jaka atrakcja! Pośpieszny z Katowic przyjechał. Ery. I pozamiatane. No to wiadomo, że to jest obowiązkowy punkt w Hanoi, no robi to wrażenie, tutaj mam... Masz takie wrażenie, że ten pociąg cię przejedzie, nie? Tak, tak, ale ja mam taki króciutki filmik, mówię jaka jakość będzie, taka będzie, ale puszczę ten filmik, jak to wygląda. Ja słyszałam w tym roku, nie wiem czy to są potwierdzone informacje, że mieli tą atrakcję w ogóle zlikwidować, Bo ale jest nie wiem. niebezpieczna, tam dochodziło do wielu wypadków czasami. No, bo ludzie wiadomo jak się zachowują, tak? Chcą zrobić w ostatniej sekundzie jakiś niesamowity film na Instagrama albo... Jakby pociągu nie widzieli. Tak, no i różne sytuacje. A oprócz tego co, w środku Hanoi jest jezioro, które no można obejść naokoło. Can we ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Wieczorem wybraliśmy się na ulicę, gdzie jest mnóstwo sklepów, stoisk z podróbkami. Materiały są jednak wynoszone z markowych fabryk i według oryginalnych wzorów szyte w wietnamskich domach. Ceny są naprawdę rewelacyjne, na przykład te torby, które są widoczne North Face'a kupiliśmy za 20 i $10 i służą nam do tej pory. A przeszły z nami bardzo dużo, targaliśmy je przez całą Afrykę na przykład. I dlatego wspominaliśmy, że lepiej, jeżeli ktoś chce zrobić zakupy, zacząć od Saigonu, a skończyć na Hanoi, żeby... No jeżeli ktoś zwiedza tylko Wietnam, to później z zakupami nie musi podróżować po całym kraju.
No i słuchajcie, jedna z ciekawszych historii, która nas spotkała podczas tej podróży, to po tych zakupach wszystkich tych rzeczy i toreb poszliśmy na ryneczek, gdzie właśnie te perfumy sprzedawali. No i kupiliśmy jakieś tam perfumy, żeby mieć tak na co dzień. No i przychodzi do mnie babka i się pyta po polsku, czy w jakiej cenie te perfumy są i tak dalej, ile można stargować. Ja mówię, nie, to zależy od Ciebie, jak się targujesz, taką cenę dostaniesz. W każdym razie byliśmy na jednym stanowisku, na drugim z tymi perfumami i później za, nie wiem, za 2 godziny spotkaliśmy ich znowu. Ja mówię, no nie wierzę, znowu Was spotykamy. I ona mówi, no to jak za 3. razem się spotkamy, to stawiacie flaszkę. A ja mówię, no dobra, to okej, w porządku, to niech będzie. No i ja mówię, skąd oni są? Z Dąbrowy chyba Górniczej. No i powiedzieli, że też podróżują tak jak my, że miesiąc czasu i tak dalej. Ja mówię, no na pewno tak jak my. Tak z przymrużeniem oka ich potraktowałem, no i o tym fakcie zapomnieliśmy, ale jeszcze oni też powiedzieli, że jadą też na tą Zatokę Halong. No i może się spotkamy. Ja mówię, no na pewno tak. Jak przy hostelu było takie małe biuro podróży, to kupiliśmy od razu te bilety, one kosztowały chyba 20 zł na tą Zatokę. No i tam jedziemy tym autobusem i tam było chyba Wi-Fi, także mieliśmy na bieżąco kontakt, łączność z internetem. No i okazało się, że w czasie tej podróży Booking zmienił nam hotel, że wycofali tą rezerwację i dali nam 3 albo 4 hotele w zastępstwie inne i mieliśmy sobie któryś z nich wybrać. My tak się wkurzyliśmy, że masakra, że po prostu już wiemy, że jedziemy do tego hotelu wyznaczonego, a nagle taka zmiana. No ale w każdym razie, no jakiś tam wybraliśmy sobie z tych hoteli. Okazało się, że tam, gdzie nas wysadzili, to jeszcze było po taką górkę, nie wiem, z 2,5 kilometra, że cali mokrzy byliśmy. Doszliśmy do tego hostelu, okazało się, że to fajnie położony, bo nad samą wodą i nawet lepiej to wyszło, że go wzięliśmy, bo stamtąd odpływały te wszystkie łódki na tą Zatokę, także mieliśmy praktycznie przez ulicę do portu. No i w Wietnamie jest tak, że bilety z reguły, bilety na wycieczki albo bilety na autobus, to się wykupuje albo rezerwuje na recepcji w danym hotelu. Tak samo tutaj zrobiliśmy. No i poszliśmy spać, bo widzieliśmy, że rano mamy, bo tam chyba o 5 albo o 6 rano jest wypłynięcie. Rano budzimy się i idziemy na śniadanie, bo tam mieliśmy śniadanie chyba od 5 albo od 6. I otwieram drzwi, a tu wychodzi syn tych ludzi, co ich spotkaliśmy na targowisku i mówię, dzień dobry, a ja mówię, no nie wierzę. No i wyobraźcie sobie, że to był pokój obok nas, praktycznie byliśmy sąsiadami. Aż niemożliwe, że takie coś się stało. Z górą i człowiek z człowiekiem. Aż niemożliwe. Niemożliwe, tak. A słuchajcie, wyspa w ogóle... jest bardzo duża, bo to taka wyspa, no nie, około 100 km ma długości. No i w ogóle pozdrawiamy Edytkę i Marcina i Kasię. Zapomnieliśmy, powiem szczerze, jak Kasi mąż miał na imię. Z Kasią do tej pory mamy jakiś tam kontakt. Niestety z Edytką nam się urwał. Ale to nie jest koniec naszych spotkań z nimi. To jeszcze będzie dalej, ale powiedzcie, że to jest niesamowite. Zmienili nam w ogóle hostele. Chcieliśmy być w ogóle w innym miejscu i mieć pokój obok siebie. No to tak miało Ale być. to jest też, na tej wyspie jest kilkaset hoteli. No Także tak, żeby no tak. No jak na ten sam na ten i sam, jeszcze ale- pokoje obok, Pokoje obok, no to mówię, to jest to samo piętro, a to był niewiarygodne. trzypiętrowy, Tak jak Jacuszek powiedział, że wykupiliśmy już tam sobie ten rejs po Zatoce Halong. Myślę, że z tą godziną ranną to przesadził i to grubo, bo na śniadanie poszliśmy chyba tam koło 8, ale dobra. Znaczy, Ja tak prostuję. Nie, bo były różne opcje wypłynięcia. No, Nie, masz tak rację, rano masz rację. nie wypływali. W ogóle po tej Zatoce Halong, słuchajcie, można sobie pływać nawet
z noclegiem. 2 noce, tam 3 noce chyba mają, w opcji, w Olu nawet widziałam. I to wcale, ja teraz sprawdzałam, słuchajcie, że wcale te rejsy tam nie są aż tak straszliwie drogie, bo ja teraz sprawdzałam, że taki 3-dniowy 1000 zł za osobę. Więc no, porównując tam ceny na świecie zwariowane, jakie są, to uważam, że to nie jest jakaś nie wiadomo jaka Ma się kabinę kwota. z widokiem na tą zatokę. Tak, bo teraz na przykład, tak tylko wspomnę, nie chcę przedłużać, będziemy na Karaibach, to ceny wycieczek na Karaibach to dla mnie to są właśnie, powalają mi, to są dla mnie nieadekwatne do tego, co oni robią, ale to jak będziemy, to popowiadamy. No i my byliśmy na tym rejsie kilkugodzinnym, bardzo fajne, bo tam był też lunch jakiś, fajna ekipa, w ogóle fajnie się bawiliśmy. Z tego statku też można było zejść i płynąć sobie kajakiem, prawda? Dobrze pamiętam. Tak, tak. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going out, yeah, yeah. Going out, going out, going all the way. Going going all the way. Going out, going all the way. Going out, going all the way. Going break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna get Co tylko jeszcze bym mogła dodać, słuchajcie, to ja ani moi znajomi, jacykolwiek byli nad tą zatoką, nigdy nie trafili na taką pogodę, jak pokazują to właśnie na tych zdjęciach takich instagramowych, jak to się mówi, jak z pocztóweczki. Często tam jest jednak pochmurno, Tak jak tutaj. no tak, i często, nawet rano chyba tam troszeczkę mrzawka była właśnie, z tego co sobie przypominam, więc te zdjęcia w słońcu, to ja nie wiem, czy to są przerabiane, czy skąd te zdjęcia się biorą, a już naprawdę dużo ludzi, moich, naszych znajomych, którzy tam byli, też nie trafili na taką pogodę. Hey you, don't fall in this hurricane. I know, there's hope in your hand. Move on, it's just a beginning. No właśnie, i po tym rejsie Edyta i Marcin jeszcze wyegzekwowali tą butelkę ode mnie za to spotkanie, bo już synek zadenuncjował nas, że raz spotkał. W każdym razie duże koszty nie były dla Jacuszka, bo tam aż 5 zł musiałem wydać na to. A Marcin już był taki obcykany tam, bo tam byli chyba już 2 dni przed nami, że nie dość, że kupiliśmy to w sklepie, to przed sklepem były stoliki, to jeszcze sobie zażyczył lód, że pani jeszcze lód mu przynosiła do tych drinków za 5 zł. Także to kabaret ogólnie był. No i po tej imprezie umówiliśmy, że fajnie czas spędziliśmy razem, to my w późniejszym czasie mieliśmy być w Da Nang, a oni mieli być w Hoi An. Hoi An. I tam mieliśmy się spotkać na Wigilię. Ale to o tym później. Wracamy do Hanoi, bo tu popełniliśmy straszny błąd, ponieważ w hotelu można było kupić bilet bezpośrednio do Da Nang. No i właśnie tutaj spotkaliśmy też takiego chłopaczka z Gdańska w czasie tego powrotu do Hanoi, który, jak to świat jest mały, że on tam udzielał lekcji angielskiego Wietnamczykom, ponieważ oni teraz mają duży nacisk na naukę angielskiego. I okazało się, że z naszymi znajomymi ze Świnoujścia znajomą zna się bardzo dobrze, bo gra w Scrabble. Aż też niemożliwe i faktycznie ona to potem potwierdziła, że się znają. No, dalej świat mały. A ja jeszcze raz tak podkreślę, słuchajcie bardzo, to jest naprawdę, jak ktoś sam się wybiera
podróż po Wietnamie, to jest właśnie, my tego nie wiedzieliśmy. Tego nie wiedzieliśmy, że nie opłaca się przemieszczać tam lokalnie samolotami. Tylko te autobusy, o których Jacuszek wspomniał, często właśnie leżące kuszetki z kanapeczkami, z Bo my się wodą. zasugerowaliśmy tym, że te bilety też były tanie, bo po 150 zł, no ale sama logistyka, sam dojazd jest nieopłacalny, ponieważ wychodzi na to samo, dojedzie się autokarem, tym bardziej, że tam są bardzo porządne drogi. Tak? No i oni podjeżdżają, słuchajcie, pod uliczkę, tam pod hotel, właściwie czasami uliczkę, dosłownie uliczkę obok i no logistyka jest niesamowita. Czy Jacuszek coś chciał powiedzieć? Znaczy, to co potwierdzą, co Mary mówi, bo właśnie jest tak, że jeżeli mogą, to podjeżdżają bezpośrednio pod recepcję, a jeżeli jest za mała ulica do tego, żeby autokar wjechał, to po prostu 2 ulice dalej staje, ale informują Cię na recepcji dokładnie, gdzie on stoi i pokazują nawet na mapce, żeby się mógł dojść. No i co jeszcze śmieszne w tym autokarach, że wchodzisz do autokaru i mówisz jak w taksówce, że taki hotel mnie interesuje, tu i tutaj nocuję, pokazuję rezerwację i oni po prostu układają sobie cały plan podróży pod Ciebie, pod tych wszystkich pasażerów, że po kolei każdego wysadzają pod danym hotelem. Tak jak biuro podróży robi, tak samo oni robią, tylko że biuro podróży robi 2 hotele, a oni robią 20, nie? Buty trzeba zdjąć. No i buty trzeba zdjąć i jeszcze jest telewizorek w tym fajny i jeszcze tak, że każdy ma taką osobną koję, że tak powiem, do spania, do leżenia, także nogi można wyciągnąć. No, niedosłownie mam nadzieję, nogi można być. Wypasiony autokar w drodze do Saigonu. Jest dobrze, jest dobrze. Leżymy sobie w takiej królowa. No. Jacuszkowi się ledwie nóżki mieszczą, ale nie jest źle. Właściwie lecimy do Hue. Samo miasto jako takie może jakoś specjalnie, przynajmniej mnie nie zachwyciło, ale na pewno warto je odwiedzić ze względu na to, że to jest stara stolica Wietnamu. I wykupiliśmy sobie tam taką wycieczkę chyba z Get Your Guide, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba z Get Your Guide, albo tak samo jak zawsze robiliśmy na recepcji, wykupiliśmy. Ale co tam jest ciekawego? Jest ciekawe chyba, o ile się nie mylę, Czerwone Miasto i tam jest Cytadela Cesarska oraz Grobowiec Cesarski. Plus z tego jest jeszcze Świątynia Buddy i tam jest taki samochód, dokładnie Mary zaraz w opisie zaznaczy, na czym polegało to, że ten samochód jest akurat tej świątyni. No i tam jeszcze są rejsy takimi stateczkami, które są no, w kształcie smoków tych wietnamskich. Tak, no żeby zdjęcie zrobić czy coś na takim stateczku, też będzie to fajnie wyglądało. No i stamtąd do Danak. Recepcji zamówiliśmy. Tak. I stamtąd polecieliśmy. Nie, sam autobus. No i właśnie, jeszcze wracając do tych środków transportu, to teraz już tego błędu nie popełniliśmy, bo jak do Gohue wylądowaliśmy samolotem, to też musieliśmy kolejny transfer zapłacić, a tam już było naprawdę dosyć drogo, bo tam chyba około $40 aż chcieli za ten transport do centrum miasta. No tutaj też tego błędu nie popełniliśmy i dokładnie pamiętam cenę. 40 chyba 6 albo 7 zł mniej więcej w przeliczeniu na nasze kosztował bilet z Hue do Da Nang. A tam było z 300 czy 400 kilometrów. 5 godzin jazdy albo 6. No, także widzicie, za śmieszne w ogóle pieniądze. Tak, a jeszcze nie tracisz czasu na te transfery lotniskowe i tak dalej, stres związany z lotem. Jeszcze tak parę słów na temat tego Da Nang, jeszcze za chwilkę opowiemy więcej, ale ja zawsze wspominam to miasto tak, że fajnie tam wybrać się z dziećmi. Gdyby nie było to tak daleko, to zawsze mówię Jacuszkowi, żebyśmy tam swojego wnuka zabrali, jednak ten lot dosyć długi jest. Dlaczego? Ze względu na takie atrakcje, tak, przede wszystkim wtedy to chyba kosztowało 50 zł za cały dzień miasteczko. Wesołe miasteczko, ale takie naprawdę, z rollercoasterami, no takie nowoczesne, bo to miasto Da Nang jest bardzo nowoczesne. To jest duże miasto, chyba 1,5 miliona mieszkańców, także wielkie miasto, a architektura praktycznie cała jest nowa.
No, dużo wieżowców ogólnie. No to wesołe miasteczko. Atrakcją jest w weekenda akurat to się odbywa, więc jak możecie sobie zaplanować, to zróbcie tak, żebyście byli tam w weekend. Most jest zamykany. No nie mogą przyjeżdżać samochody. Wprowadzany jest tam taki ogromny smok, który zieje ogniem. I najśmieszniejsze to było... Aha, to ja źle powiedziałam. Myślałam, że on jest wprowadzany, a Jacuszek mówi, że tam on jest... On jest na stałe zamontowany, tak, bo ten most się nazywa Most Smoka i oni robią taki, tak, że tak powiem, taki żarcik, że pełno ludzi się zbiera. No i Słuchajcie, i ten smog zieje ogniem, no wiadomo, ludzie wszyscy robią zdjęcia, obserwują. Ale uciekają, bo aż tak to No było. tak, jest tego i w pewnym momencie, jak już tam na zakończenie tego pokazu, jak się nikt nie spodziewa, wszyscy zostaliśmy polani wodą. To po prostu było niesamowite, ale nawet powiem, że troszkę tak niebezpieczne, bo niektórzy stali na jakichś murkach, krawężnikach no się i tak się przestraszyli, że się przewrócili. No to jest taka druga atrakcja, co mówię, że fajnie z dziećmi pojechać. Niezła akcja, niezła. Dawaj teraz. Że fajnie z dziećmi pojechać. Jeszcze można tam pojechać, gdzie jest tak zwany Złoty Most, taki charakterystyczny z taką ogromną ręką. To niby jest takie kiczowate, ale mi się to podobało ogólnie. No właśnie mówią, Coś innego. Na zdjęciach fajnie mówią o tym, czy to hit, czy to kit. Tak często mówią. Na zdjęciach to wychodzi, wygląda to super. Ten most z tą ręką jest częścią wielkiego parku rozrywki, na którym można wjechać kolejką linową. Jedzie się około 45 minut. Długość tej kolejki to jest ponad 5 km. W 2016 roku była to najdłuższa kolejka linowa na świecie. Nie wiem, czy się coś zmieniło, czy nie, ale no, tak było. Bilety nie były tanie, bo bilety ile kosztowały? 110, ale jak na Wietnam to 110 zł, ale jak na Wietnam to była taka, że tak powiem, cena zaporowa, jak na nich, nie? Bo tak to dla nas to jest, nie, już w tych czasach to jest śmieszna kwota za taką fajną atrakcję. Plus tego jeszcze można było skorzystać z różnych tam karuzeli, jakichś tam zjeżdżalni. No, taki park fajny. Park rozrywki, jeden z większych w Wietnamie. Jeszcze chciałabym polecić hotel w Da Nang, Alani Sea View. 50 zł doba ze śniadaniem, które było jak obiad. Przy pokoju mieliśmy basen, który właściwie był jak nasz prywatny, bo zawsze byliśmy tam sami. Ich burrito, idzie robić dla Mary drineczki, ma swoją torebę ciunię, pakuje, ciak i w rytmie ich świątecznej piosenki. No i jadąc do Wietnamu, założyłem sobie aparat ortodontyczny i musiałem wyrwać jednego zęba, żeby on się tam pomieścił. W każdym razie był to aparat z tych nakładek takich plastikowych i co chwilę, co 2-3 tygodnie zmieniałem tą nakładkę. I akurat w tym momencie, przed tym wyjazdem na ten park, zaczął mnie ząb strasznie boleć, nie? I mówię, no nie, no jeszcze musimy jechać rano, a tu ten problem z tym zębem. Przez noc tak mi napuchł, łyknąłem chyba z 40 tabletek i dlatego właśnie jest ta historia, że modliłem się od jakiegoś dentysty w ogóle, nie? Żeby gdzieś tam pójść, żeby ktoś mi polecił.
Byliśmy ubezpieczeni w firmie polskiej Euro Insurance chyba, o ile się nie mylę. No i napisałem do niego maila jeszcze w nocy, żebyśmy mi powiedzieli, do jakiego ośrodka mam pójść, żeby mnie obsłużyli w miarę. A już zacząłem się modlić o ten właśnie ten gabinet, co widzieliśmy w Hanoi, że już mówię, nawet niech taki będzie, niech mi żeby tylko tego zęba wyrwali, bo ja myślałem, że po prostu jeszcze jeden się zepsuł. No i jeszcze jak już dojechaliśmy do tej ręki, to też było śmieszne, bo jak Mary mówi, żeby zrobić zdjęcie, to zawsze robiłem tylko jedną stroną twarzy, bo mówię, nie będę się pokazywał z tą twarzą, jak wyglądam. I się ludzie też na mnie tak patrzyli dziwnie, że jakbym kijem baseballowym dostał w Się szczękę. zapętlił z tym swoim zębem, że musimy do tej historii wrócić, jak dojechaliśmy do tego parku rozrywki, bo on po tej nocy, słuchajcie, buzia taka, mam zdjęcie, więc wrzucę, pozwolił mi wrzucić. Po tych tabletkach przeciwbólowych uparł, mówi jedziemy tam, jedziemy. Słuchajcie, na tym skuterze, no też tak było, z godzinka chyba dobrze ten dojazd. A wiecie, właśnie jak już wspominałam, jak się po Wietnamie jeździ, to jak było skrzyżowanie, no to Jacek mówi, ja w środek. Dobra, ale ja jeszcze dokończę, mówię, że on powie wam jak jechał, bo on był kierowcą, nie ja. No i w tej kolejce, o której opowiada 45 minut, przysnął mi tam, bo to już chyba przesyt był tych tabletek przeciwbólowych, tego wszystkiego, nie spał w nocy, więc naprawdę tutaj jestem pełna podziwu, Jacuszku, że pojechał, bo ktoś inny, mi się wydaje, że ale kto nie, jak nie Jacuszek musiał pojechać i wróciliśmy, a on zaraz wam opowie, jak się tym skuterkiem tam wtedy jechało i jak się skończyła to Wypożyczyliśmy skuterek koło swojego hotelu, kosztował 10 zł za dzień. I tak, na początku byłem, że tak powiem, zesrany, że jak tu jechać w ogóle, to jest tragedia, bo na przykład 100 motorków stoi i nawet jeden praktycznie dotyka drugiego. I motorki zawsze stały przed samochodami i tak jak peleton startuje, tak trzeba też tymi motorkami też startować. I na początku zobaczyłem, że dużo tych motorków ma wypadki. Leżeli ludzie tam porozbijani, albo kaski leżały, albo motor rozwalony. I mówię, no nie jadę z brzegu, bo to bez sensu. To już tak się wycwaniłem, że jechałem po środku, bo mówię, jakby ktoś zdmuchnie z prawej, no to tych pierwszych trzaśnie. Ja zawsze jeździłem po środku i starałem się tak łapać tak na te światełko, że tak powiem, zielone, żeby przypadkiem nie na pomarańczowe. No i w końcu nasze szanowne ubezpieczenie się odezwało, wyznaczyło ten szpital. No i już nauczony doświadczeniem z poprzedniego dnia jechałem też tak po środku. Dojeżdżamy do tego szpitala, okazało się, że ja nie mogę wjechać. Ja mówię, czemu nie mogę wjechać? No bo dla motorków jest specjalny garaż w podziemiach. No i gościu tam takie sterowanie ruchem ręcznie i nas wpuścili do tego garażu podziemnego dla motorków. No i tam zostawiliśmy ten motor. Poszliśmy na recepcję, się pytam, czy wszystko jest załatwione, czy te ubezpieczenie już załatwiło sprawę. No okazało się, że nic nie wiedzą. Nie jest umówiona godzina, chociaż nam podali, że godzina jest umówiona. I powiedzieli też, że będzie zapłacone z góry, że oni zapłacą, a my potem się rozliczymy w Polsce. Oczywiście nic nie zostało dotrzymane. Ale trafiłem super doktora, który się faktycznie zna na rzeczy i on nie mówił nic po angielsku, ale była taka jego asystentka, która mówiła super. No i co się stało z tym zębem? Okazało się, że wszyscy byli w szoku w ogóle, co to jest. Przycięli mi skalpelem dziąsło i wyciągnęli coś takiego, nie wiem, jakiś taki, nie wiem, taką czop ropny wielkości kostki do gry, takie Chińczyka na przykład. I jeszcze pokazywali mi, o Jezu, jak ty z tym chodziłeś. Okazało się, że ta zmiana powstała na skutek lotu, czyli na skutek różnicy ciśnień. No i okazało się, że jedyne, co było załatwione w porządku, to ten szpital, który był naprawdę wysokiej jakości, rentgen, to był ten najnowszy z możliwych, że zrobili mi super zdjęcie i później ten pan doktor nam przypisał lekarstwa, antybiotyki. Okazało się, że... Nie mam, tylko tobie. No mi. Ja jeszcze nie potrzebowałam. No. I okazało się, że miałem te lekarstwa brać 6 dni i dostałem tylko taką ilość, która by wystarczyła na 6 dni i nawet było wycięte nożyczkami resztę tabletek, także w Wietnamie nic się nie marnuje i nie idzie do śmietnika.
Słuchajcie, i ja jeszcze dodam, bo chyba Jacek nie mówił o tym, że mieliśmy szczęście, że byliśmy w Da Nang, bo to musiała być międzynarodowa klinika, Tak. inaczej by, słuchajcie, jego nie przyjęli, więc tutaj taki plus. I to jest Wigilia. Ale muszę to no. powiedzieć, bo i co się stało z tym aparatem? Mówisz, to już po leczeniu, a ten lekarz mi powiedział, to masz ten plastikowy aparat, to obetnij nożyczkami 6 i 7. Aha, no wyciął sobie tam, No. że mógł dalej korzystać z tego aparatu, bo to był taki Bo tam rana plastikowy. była w tym miejscu. No i jest Wigilia, bo to była Wigilia, taka przygoda w Wigilię, z skuterkiem w tym szpitalu i tak dalej. Umówiliśmy się w Hoi An, w tym mieście lampionów z naszymi poznanymi Polakami na Wigilię. No i czekaj. No i jedzie, Jacuszek jedzie, poczuł się już lepiej, słuchajcie, wziął antybiotyk. Ale to momentalnie spadło. W ciągu Ale jednego dnia. nie, buzię jeszcze miałeś Ale- spuchniętą. ale Nie wiem, Już połowę tego, co nie wiem, było. słuchajcie, czy będzie widać na zdjęciu, bo tam mamy takie jakieś jedno zdjęcie z tych Hoi An. Też I, się bokiem ustawiałem. tak, ustawił się, więc pojechaliśmy, dzielnie pojechał. Dziewczyny miały, słuchajcie, pamiętam, że miały barszczyk taki instant, jak to się mówi, z Polski przywiozły. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam dziewczyny. I ich właściciel nam kolację przygotował. Posiedzieliśmy, ja tam się napiłam jakąś lampkę wina, Jacuszek skuterkiem wracał, zresztą był na antybiotyku i wróciliśmy grzecznie z Czyli jaka powrotem. Wigilia, to taki cały rok, czyli nic. Nie, tak to nie było. O Hoi An to też znane miasto, miasto lampionów. Faktycznie jest klimatyczne, robi wrażenie. Bardzo ładna starówka, jedna z najładniejszych w Wietnamie, starówka tak nastrojowa, można pochodzić przy rzece, wszystko się dzieje, Tak. jakieś imprezy, I byliśmy, tańczą, śpiewają. byliśmy też tam na mszy nawet, w takiej wietnamskiej. Nie wiem, czy to już dokopię się do jakiegoś filmik, bo nagrywałam i robiłam, więc jakby taka nasza, znaczy nie nasza, no wietnamska pasterka. Polski ksiądz numery, no tam było trochę po wietnamsku, ale też po polsku też było. Tak? Tak, rzeczywiście. A to wiecie, 6 lat temu ja już nie pamiętam. Było, Wiecie, dlatego że poszliśmy. naprawdę to tak się zaciera, dlatego teraz się staramy wszystko robić na bieżąco, bo Jeszcze odkopujemy ostatnio. tak, odkopujemy, bo to później zanika, gdzieś człowiek nie pamięta co i jak. Nawet by sobie po latach chciał obejrzeć, a już nie pamięta, no, ale albo nie ma nie ma. materiału, albo jakiś dysk się zepsuje. Tyle gadania, tyle opowieści, więc ten Wietnam chyba już na tym skończymy, na tej Wigilii, a w następnej części dowiecie się, czy jeszcze raz się spotkaliśmy z naszymi nowo poznanymi ludźmi z Polski. Oglądajcie, będzie Nha Trang. Tak, Fajne. Chyba najfajniejsza tam plaża. Pierwszy raz jadłem żabę, którą sobie sam usmażyłem na grillu. Tak, i słuchajcie, właśnie tak jak często słyszę, że ludzie mówią, że nie ma fajnych plaż w Wietnamie, to tamtą, później byliśmy Muine i na końcu Saigon i Delta Mekongu, tak, to na tym skończyliśmy, ale to w przyszłym odcinku. Ja jeszcze dosłownie naprawdę jedno zdanie, bo zaczęłam o tym, że polecam dla dzieci i tą miejscówkę, co byliśmy tam. Jeżeli chodzi o plażę, to taka bardziej jest może dla serwerów, ale jeżeli o atrakcje dla dzieci, bo tam obok są jeszcze jakieś jaskinie, których my nie zobaczyliśmy. Tak, jest taki posąg Buddy wielki, Tak, ale reszta jest nawet... tam co robić z dzieciakami, fajny, ogromny targ taki nocny z jedzeniem też. A byliśmy na tym targu. Byliśmy, dlatego mówię, że trochę to chaotycznie tak opowiadam, ale gdzieś tam ucieka. Jak zwykle dziękujemy za oglądanie, naprawdę jesteśmy wdzięczni, jak ktoś napisze swój komentarz, czy Wam się w ogóle podoba to, co opowiadamy, co pokazujemy i do następnej części w Wietnamie. Tak, żabciu, tak. Czosnkiem, jamnuśne. A pierwszy raz w życiu jemy takie żabcie.
Grupiące. Bardzo dobre. Mhm.